Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku świetna sytuacja, bo w konkursie 27 filmów, a do tego 27 spotkań z ich twórcami. A dzisiaj moją gościnią jest Aleksandra Maciejczyk, reżyserka filmu pod tytułem Czuły film. Witam Cię, Olu. Cieszę się, że się spotykamy, żeby porozmawiać o Twoim filmie. Muszę zacząć od tego, co przeczytałam w Twoim bio, bo mnie to naprawdę urzekło. Aleksandra Maciejczyk ma afirmacyjne podejście do rzeczywistości, interesuje się mieszaniem gatunków. Bardzo to jest piękny początek tej znajomości. Powiedz, na ile te dwie rzeczy, czyli właśnie afirmacyjne podejście do rzeczywistości i mieszanie się gatunków, towarzyszyły Ci w trakcie pracy nad Czułym filmem? Mam tak, że kiedy podchodzę do rzeczywistości tej normalnej, ale też tej w kamerze, to chyba ją bardziej rozumiem i jestem bardziej empatyczna. To znaczy, to nie jest tak, że ja się staram to robić, to jest po prostu moje naturalne podejście i po prostu z tym nie walczę. I rzeczywiście przy pracy, przy Czułym filmie, to mi bardzo pomogło w pracy z młodymi aktorkami. Dziewczyny miały wtedy 18 lat, nigdy wcześniej nie miały doświadczenia z filmem, z graniem przed kamerą. I wydaje mi się, że takie podejście właśnie afirmacyjne i pełne zrozumienia, empatyczne, to im pomogło się otworzyć. Bo w ogóle praca na planie jest stresująca, a tym bardziej dla osób, które są na planie po raz pierwszy. A to łączenie gatunków to jest chyba bardziej chodzi o mój gust filmowy, czyli takie filmy lubię, które się bawią konwencjami, które są nieoczywiste, które zaskakują widza i tak bym chciała pracować, jak najwięcej się bawić tą formą filmową. No szczególnie, że historia czasami wymaga, tak jak życie, przeskoku od komedii do melodramatu i czasem do thrillera. Tak to właściwie wygląda, nawet jeśli funkcjonujemy w rzeczywistym świecie. Trochę zapytałam Cię właśnie o to afirmacyjne podejście, bo wydaje mi się, że kiedy mowa o opowiadaniu o młodych bohaterach i młodych bohaterkach, o ich emocjach i też relacjach, to właściwie to się bardzo przydaje, więc trochę zdradziłaś już na odpowiedź na to pytanie, ale powiedz mi właśnie o dziewczynach, o Dianie i Marii. Czy długo ich szukałaś do swojego filmu? I jak ten proces też przebiegał, bo jedna z nich jest Ukrainką, więc jakby trochę bym chciała usłyszeć, i my wszyscy tutaj widzowie i widzki, o tym, jak właściwie szukałaś też tych dziewczyn. Skoro one pierwszy raz pojawiają się na ekranie, no to musiał być proces. To był bardzo długi proces. Jest w tym filmie scena erotyczna, więc dziewczyny musiały mieć 18 lat. Ale z drugiej strony chciałam, żeby wyglądały młodziej niż na 18 lat, więc to było trudne. Zaczęłam od Polki, czyli od postaci Iśki, którą końcowo gra Marysia Pilch. I jeździłyśmy z moją kierowniczką produkcji, Martą Gmosińską, do różnych takich kół teatralnych, przy różnych domach kultury w okolicach Rzeszowa, bo też chciałyśmy, żeby akcja się dzieje w Bieszczadach i chciałyśmy, żeby dziewczyna, żeby Iśka miała już w sobie tę energię właśnie z okolic Bieszczad. Wydaje mi się, że ludzie, którzy tam mieszkają, no są na pewno inni niż ludzie, którzy mieszkają na przykład we Wrocławiu albo w Łodzi. I to też było dla nas dużym ułatwieniem, że
że Marysia była z Rzeszowa i od razu była na miejscu i miała blisko po prostu też z domu na plan. Ale też, żeby wniosła właśnie coś takiego trochę dzikiego przez ten kontakt właśnie blisko Bieszczad. No i później szukałyśmy i kiedy znalazłyśmy Marysię, to w zasadzie kiedy weszła tylko na casting, to od razu już wiedziałam, że to jest ona. Miała jakąś taką niesamowitą aurę wokół siebie. I później z powodu tak naprawdę budżetu szukałyśmy postaci Zoi, czyli Ukrainki, przez internet. Prowadziłam castingi przez Skype'a i to było bardzo trudne. Ciężko jest wyczuć czyjąś energię przez kamerkę, przez internet tak naprawdę. Lepiej jest pobyć z człowiekiem w jednym pokoju. Na pewno teraz to wszyscy odczuwają mocno. Tak. Robimy co możemy na festiwalu w Gdyni, żeby to jakoś przebiegało z energią, ale tak. Jest jak jest, wiadomo. No więc my też zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy, żeby znaleźć Zoję. I przeprowadziłam tych castingów internetowych naprawdę sporo. Dziewczyny mi też nagrywały self-tape'y, więc bardzo dużo tych self-tape'ów obejrzałam. I w końcu Dianę znalazłyśmy chyba tydzień przed planem. To było bardzo stresujące. I już wtedy szukałam razem z Marysią, to znaczy Marysia była razem ze mną i po prostu od razu próbowałyśmy sceny. I ja szczerze mówiąc na początku nie byłam przekonana do Diany, ale jak zobaczyłam, zrobiłyśmy jakąś tam krótką przerwę w tej próbie i jak zobaczyłam taką iskrę w oku Marysi, powiedziała, to jest to, ale żre. Mówię, dobra, no to jedziemy. I rzeczywiście Diana mnie urzekła. No tak, to najważniejsze jest, żeby one ze sobą zagrały też, prawda? Więc to też duży dowód Twojego otwarcia i takiej otwartości na też potrzebę, jaką film ze sobą właściwie przynosi, żeby odpowiednie aktorki wcieliły się w odpowiednie postaci. Bardzo ciekawe, ale zaczęłaś mówić o Bieszczadach, więc się zastanawiam, na ile to miejsce i wybór tego miejsca też wpływało na kształt tego filmu, bo różne są przestrzenie. Ja sobie też wyobrażam taką historię podobną do tej. Dwie dziewczyny, emocje, może nie odczytanie intencji, ale jakaś relacja miłosna w mieście. I to byłby zupełnie inny film. Więc też jestem ciekawa Twojego wyboru, żeby pojechać z tym w plener właśnie. Zostawić to wszystko i wyjechać w Bieszczady, jak to prawie mem głosi. Więc trochę powiedz też o tym. To jest tak naprawdę wybór scenariuszowy. Autorką scenariusza jest Justyna Bilik, więc może ona powinna bardziej odpowiedzieć na to pytanie, ale znam na nie odpowiedź. To jest bardzo ważne, że Zoja jest Ukrainką i że przekracza granicę i że te Bieszczady są właśnie taką granicą pomiędzy Polską a Ukrainą i że od razu jest niestety ta dysproporcja w ich statusie, że jednak Zoja czuje się tą biedną Ukrainką, która przyjeżdża do Polski, do bogatszej Polski handlować na targu i właśnie rodzina Iśki jest wrogo tak naprawdę nastawiona do Zoi, więc to jeszcze bardziej podkręca ten konflikt tego, że to jest dziewczyna i że tam jest chyba coś więcej niż przyjaźń, co w Ustrzykach Dolnych nie jest postrzegane, nie jest akceptowane. Jednak to jest bardzo konserwatywny region i z tego powodu też te właśnie te podnóża Bieszczad. No i cała ta po prostu okropna historia, którą mamy jakoś społecznie w sobie, dalej nosimy właśnie te różnice między Polakami i Ukraińcami. I to jest ważne, że to się odbywa na granicy.
Mhm. No ale w ogóle też sam fakt, że bohaterka i jej brat to są właśnie przybysze z Ukrainy, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby właściwie zarobić na życie i Polska jest dla nich też takim krajem, w którym być może ludziom żyje się lepiej, przynajmniej w takiej wyobrażeniowej sferze. To też jest dowód na to, że się otwieramy coraz bardziej na obserwację tego świata wokół nas, bo Ukraińców jest bardzo dużo w Polsce i spotykamy się z nimi na co dzień. Czy ty myślałaś też o tym w takim sensie, żeby trochę przełamywać te stereotypy, żeby jednak opowiadać o ludziach, a niekoniecznie o narodowościach jakoś? Tak, to jest wysokie C już tutaj, ale jednak ten film jakoś prosi się o takie pytanie. Tak, tak, jak najbardziej. Dlatego też mi zależało na zbudowaniu no, takiej ciepłej, życiowej relacji między Dimą a Zoją, żeby ich przedstawić z ich problemami codziennymi, z którymi każdy się może utożsamić i jakieś takie kłótnie pomiędzy bratem a siostrą no to jest coś bardzo uniwersalnego. I też ta klamra była dla mnie ważna, że właśnie film rozpoczyna się z Dimą i kończy się z Dimą i jakby różnica, mała różnica, która jest w tych dwóch sekwencjach, w ich relacji, pokazuje, że coś tam się małego w Zoi zmieniło i w Dimie też się coś małego zmieniło. Więc tak, to było dla mnie bardzo ważne, żeby pokazać po prostu ich, ale też chyba nie myślałam o tym z takim założeniem, o teraz to jest ważne, żeby pokazać ich jak ludzi, tylko po prostu, Jasne. po prostu tak robię, no. Jasne, super. No jednak co afirmacja, to afirmacja. A poza tym mówisz, że w Zoi się coś zmienia, ale też na Zoi się coś zmienia. Zmieniają się te bluzy. I to było dla mnie bardzo przykuwające, jakby miała powstawać praca, rola bluz z kapturem w filmie polskim, to myślę, że czuły film mógłby jak najbardziej się znaleźć tutaj jako obiekt badań. Na jakim etapie w ogóle, bo to jest mały gest, prawda? Z jednej strony to jest bluza Iśki najpierw i to taka właśnie reprezentująca też określony gatunek muzyczny, bo to KSU, a potem ta bluza zamienia się w takiego uroczego misia i to nam mówi wszystko właściwie na takim metaforycznym i symbolicznym też poziomie, ale jestem ciekawa tego pomysłu. Gdzie on się pojawił? Czy to Justyna, czy to wasze dyskusje, czy później jeszcze? Jak to zadziałało tutaj? To się pojawiło w scenariuszu, ale szczerze mówiąc nie pamiętam już w której wersji, bo było ich mnóstwo i też no, długo pracowałyśmy nad tym scenariuszem razem. Ale tak, ale to był zabieg scenariuszowy, to się na pewno nie pojawiło na planie i było przygotowane i przemyślane. No ważne jest to KSU, bo od razu zarysowuje tę naszą Iśkę jako taką buntowniczkę i jako kogoś, w kim naprawdę można się zauroczyć. A na pewno taka nastoletnia Zoja, której ten bunt Iśki no bardzo imponuje, że ona jest właśnie taka, wie czego chce, idzie po swoje i się nie ogląda. Takich dziewczyn w polskich filmach życzę wszystkim twórcom, a Tobie bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia również w konkursie. Nie trać gdzieś po drodze tej afirmacji, bo to jednak jest ważne, żeby z pozytywnym nastawieniem podchodzić do rzeczywistości. Trzymam też za to kciuki. Dziękuję jeszcze raz, Olu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.